siedzenie jest inne, jest, wydech jest też inny, nie? Ale generalnie jest odrestaurowana, jest omalowana proszkowo, nie tam, że jakieś spreje czy coś, nie? Jak tam jest wziął? Za ile? 7. 7? A wszystko było proszkowo malowane, czy? Wszystko proszkowo. Tak. Ona była zrobiona 12-15 lat temu. Aha. Jak myśmy zaczynali lakiernię proszkową. Ja ją dostałem od teścia. A teść ją dostał od milicjanta. Ona w ogóle to ma przebiegu może z 1000 km. Raz był w Częstochowie nią i po pijanemu gdzieś tam wracał, wypierdolił do rowu i I cud ozdrowieńczy miał. Tak. skrzywił widelec, wie pan? Aha. I ona stała u teścia, bo teściu miał warsztat. Widzi pan tych klumków tutaj jest, warsztat co naprawiał motory, nie? Jak coś to I znajdzie. mówi, Karol, weź se tą WS-kę i wyremontuj, bo ona jest w idealnym stanie. Tu odtąd to tak jak stoi. Ja słyszałem, że jak odpaliłeś, nie, to fajnie ten. Nie, no i Silnik jest zegarek. pali bez problemu, nie? Zaraz. Silnik jest zegarek, naprawdę. Stawiasz ją? Tak. Ale ten zapach, nie? Pali, to jest... A skąd jest tego, we? Bajeczna, to jest za Wieluń, Wielunie. Aha, tam. Kierownica to jest oryginalna, nie było kupywane, ona tak skorodowane, wszystko było piaskowane do zera. No i położyłem na to lakier. No ale to mówię, to były pierwszy praktycznie motor, co tak zrobiłem, go tak najebał pies. Motor najebał pies. Fachowo to się powinno tłumik na przykład porobić, wszystko tak w oryginale, nie? No. Tłumik to jest od tej Hondy, co tam stoi. Aha. Czy mówię Hondy, Yamaha. Aha. Było po takim boczku? Nie. Kupił błyski. Nie chcę zgasnąć, nie? Mogę zgasić. No fajnie chodzi. O, witam serdecznie. Dzisiaj taki krótki odcineczek niedzielny z WS-ką pomalowaną proszkowo. Cała proszkowo, zbiornik, wszystko, no możecie zobaczyć jak to wygląda. Dla mnie to troszeczkę lipa, bo proszkowo według mnie to powinno być rama, nie wiem, przód, jakieś tam, nie wiem, inne rzeczy, ale jak zbiornik i reszta to tak, no nie wygląda to ładnie. Więc no różne są te metody renowacji, czasami można więcej zepsuć niż naprawić, dlatego większą wartość mają takie prawdziwki, jak są w oryginalnej farbie zachowane, nic nie mącone, nic nie grzebane. No ale to jakaś pewnie ciekawa historia. Ciekawe, czy ten motocykl się sprzedał, czy się nie sprzedał, bo faktycznie odpalał od pierwszego kopa. Także tyle. A ja słuchajcie, dzisiaj pierwsze co, to wam później pokażę arbuza i takie tam rzeczy, ale chcę zrobić, bo dzisiaj jest niedziela, za chwilę są Halloweeny i ja tutaj co roku coś tam wymyślam i zaraz wam pokażę, bo chcę tutaj podświetlić mojego kościotrupa. Nie wiem, czy coś wam jeszcze pokażę, czy nie, bo to taki krótki odcinek. Będę wam chciał pokazać, już wiem, co wam będę chciał pokazać dzisiaj. Giełdę, archiwalne wiadomości o giełdzie wrocławskiej, ceny samochodów, jakie były tam w 80-tych latach, jak dobrze pamiętam. Wczoraj właśnie tak myślałem, mówię, co tu dodać, nie? Bo ostatnio zrobiłem challenge, żeby było 10 komentarzy i 10 łapek, to okazało się już przed filmem. Były warunki zaliczone, więc mówię, no coś dodam dzisiaj
wyciągnąłem z tego filmu bazarowego z Wrocławia taki kawałeczek, żeby coś tam wymieszać, wymodzić. Mam mało czasu, bo cały czas coś tutaj się dzieje, znaczy no cały czas coś się dzieje, ale no ja mam weekendy dla siebie i teraz przyszedł mi taki temat, bo ktoś tam napisał, że zaczynam gwiazdożyć, bo tam nie wiem, tutaj do stodoły nie wpuszczam albo coś takiego, a druga osoba się tam obraziła na mnie, bo chciała koniecznie numer telefonu, a ja chciałem, żeby mi napisała po prostu o co chodzi. No nie podałem telefonu i obraziła się ta osoba no i tyle, no ale mówię, warto czasami w takich momentach właśnie stawiać granice. Ja tu postawiłem już tą granicę przez to, że oprócz tego, że mam tak, wiadomo, mam czas ograniczony, powiedzmy tam, nie wiem ile, ja śpię chyba 8 godzin, więc tam jest tych godzin powiedzmy 16, ale tak, trzeba zjeść coś, trzeba porozmawiać z żoną, trzeba porozmawiać z dziećmi, trzeba zawieźć dzieci do przedszkola, trzeba odpisać na maile, trzeba jakichś telefonów kilka odebrać, jakichś SMS-ów odebrać, odpisać na socjale, na Facebookach, na YouTubach, później co tam jeszcze, no zająć się firmą, jedną firmą, mam jeszcze spółkę, więc tą spółką się zająć, tutaj coś przy motocyklach, coś przy domu zrobić, nagrać film, złożyć ten film, obrobić ten film, skonwertować ten film, zrobić miniaturę, zrobić opis, dodać go, no to jest masa pracy i jak gdybym ja jeszcze każdy telefon odbierał, który do mnie dzwoni, to nie wiem, to bym cały czas siedział na telefonie i z każdym rozmawiał, a no niestety no nie da się po prostu, więc muszę sobie jakieś stawiać granice, żeby pogodzić to wszystko, żeby pogodzić tego YouTube'a z życiem, a nie, no ja tutaj nie będę cały czas robił, nie wiem, tak widziałem na TikToku chyba robią, że jest stream i całą dobę prawie leci live. To nie w tą stronę, więc ja tutaj muszę jakoś dbać o siebie, nie? I takie stawianie granic jest ważne, żeby czasami umieć powiedzieć nie, bo ja kiedyś tego nie potrafiłem. I przez to dużo rzeczy, nie wiem, albo komuś coś obiecałem, ktoś prosił, dobra, i później miałem z tego problemy, tak, bo naobiecywałem, chciałem zrobić, a nie miałem czasu, zawalałem, ktoś miał pretensje i to tak się nakręcało, a trzeba czasami po prostu powiedzieć nie i nie wszyscy, zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy będą mnie lubić, kochać, ale po prostu no ja dbam o siebie i stawiam te granice. I tu jest temat od razu coś z wychowaniem dzieci, bo zobaczcie, jak to wygląda przy dzieciach, jak często to słowo dziecka nie ma praktycznie znaczenia i mówię, że te ryby i dzieci głosu nie mają, coś dziecko mówi, a to dobra, albo chcemy, żeby robiło to, co my, tak? Dziecka zdanie się nie liczy, nie wiem, masz ubrać to i koniec, i nie ma tematu. No i jesteśmy od małego tak jakby temperowani, tak? To nie jest wychowanie, to jest po prostu tresura. Ja to tak nazwę, że to jest tresura. Jeżeli od małego nasze granice są ciągle łamane, tak? Bo ja chcę coś zrobić, ale jestem nauczony, że nie wiem, ojciec, matka łamie to, tak? Bo żeby postawić na swoim. No i później jak ja mam powiedzieć w życiu dorosłym, jak ja mam stawiać komuś granice, jak ja jestem nauczony, że moje zdanie się nie liczy i tak dalej, nie? No to jest, dlatego od małego warto no szanować to zdanie tych małych, nie? Jeżeli macie tam jakieś dzieciaki, to niekoniecznie upierać się na swoim, bo ja do tego dopiero musiałem długo dotrzeć też, że nie jest moje zdanie najważniejsze, ja nie jestem najmądrzejszy, cała prawda, którą ja znam i ją mam, to nie jest cały świat, tylko może być coś innego, potrafię się przyznać do błędów i nie mówię, że się znam na wszystkim, bo się nie znam na wszystkim. Znam się tam na kilku rzeczach i to bardzo mało. Także tyle. No, ale w każdym bądź razie no, te granice są. Sklep tutaj jest od jakiegoś czasu, już nie jest stacjonarny, jest tylko internetowy. Przez to właśnie, że nie mieliśmy czasu, już tu kilka razy powtarzam, że później nie mamy czasu się zająć paczkami, naszą pracą tutaj. Mam milion naprawdę tematów, które muszę zrobić i nie mam czasu, kiedy różne rzeczy, czasami wychodzę, nie wiem, 22 jeszcze sobie tam do swojego takiego warsztaciku, żeby coś tam zrobić, rozkręcić, naprawić, bo w ciągu dnia po prostu nie mam na to czasu, nie? Dlatego ja lubię, jak do mnie piszecie, lubię jak ten cały kontakt, to wszystko, ale no muszę też sobie wyznaczać jakieś takie granice i
żeby mieć to wszystko jakoś zbilansowane i żeby tutaj nie oszaleć, a widzów jest coraz więcej się dzieje na kanale, więc no jakoś to trzeba wszystko pogodzić. Dobra, już nie gadam, bo się nagadałem i idę zobaczyć to podłączenie, jak tam tego kościotrupa i zaraz pogadamy. Tu jest ciemno. Ja sobie zaświecę światełko. O, jest tu światełko. Jest tutaj kościotrup. Tutaj, kurczę, ile tu jakiejś części. Aha, coś było robione. Kolega Tequila w kwietniu przyjechał odpalić MK i do tej pory to wszystko zostało jak leżało. Ja tutaj gdzieś miałem halogena. O, tu mam taką lampkę. Tego halogena też gdzieś miałem powiesić. Ale mam to. I tutaj zaraz jakiś przedłużacz. I może tutaj to sobie tak fajnie podświetlimy. Może go postawimy jakoś pod kątem, żeby tutaj coś się działo. O. No, ale jeszcze kontynuując, tak ostatnio z Łysym sobie rozmawiałem, że jak oglądacie te nasze filmiki, to się tak wydaje, że my tutaj siedzimy, sobie pośmiejemy się, chwilę coś tam się dzieje ale no tu jest praca też, nie? Tutaj cały czas coś robimy. I... O, może tak? Zaraz. To się nie da tak, żeby tylko sobie siedzieć. Chciałbym tak, żeby mógł sobie siedzieć cały dzień ale no niestety. O, zobaczcie, ostatnio szukałem tych przełączników, a tutaj mam coś. Aha, to jest gniazdko. Tu jest gniazdko, tu mam jakiś przełącznik. No, już nawet nie pamiętam, że mam takie fanty. Ja sobie też tutaj to zamontowałem. O, taki stary przełączniczek właśnie do włączania tych światełek. Dobra, kościotrupa mamy, to idę teraz po przedłużacz. Tak sobie myślę, że właśnie takie później w dorosłym życiu, nie? Banie się powiedzenia komuś nie, odmówienia, że zostaniemy odrzuceni, tak? Bo to w dzieciństwie wiadomo, jak byliśmy nieposłuszni, nie słuchaliśmy się to, co chciał powiedzmy rodzic, wymagał od nas, to później była kara taka psychiczna, że powiedzmy, nie wiem, się nie odzywa do nas albo coś i tego podświadomie się boimy, bo nikt nie chce chyba być odrzucony, nie chce, wiesz, żeby ktoś tam go gorzej traktował. O. Zaraz, a jak mamy silną osobowość, mamy silny... O, czy to będzie działać? To się nie boimy takich rzeczy, bo znamy swoją wartość, nie? Znamy swoją wartość, nie muszą nas wszyscy lubić, nie muszą nas wszyscy chwalić. No dobrze wiemy, że jesteśmy... O! Git majonez! Czekajcie, zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Aha. Co tu jest? Aha, tu coś nie łączy. Dobra, teraz powinno łączyć. Teraz zobaczymy, jak tu zgasimy. O. Co mówicie? Patrzcie. O. Teraz jak z daleka coś tu się będzie działo, ktoś tu będzie jechał. Będzie go widać, czy nie będzie widać? Widać, no. Widać Staszka, ale go może przeniosę bardziej tutaj? No, super. Super, jestem zadowolony. O, ja sobie teraz tutaj usiadłem. Ja to oczywiście nagrywam w sobotę. No bo w niedzielę już bym nie miał czasu. ale widzimy się teraz, widzę się z wami w niedzielę. Słuchajcie, teraz polecimy sobie z kroniką. Zobaczmy, jak to leciało. Dziennikarze byli dziś na giełdach samochodowych. Relacje z Warszawy i Wrocławia.
Na wrocławskich niskich łąkach ruch dziś ogromny, bowiem w odróżnieniu od kilku ostatnich dni nad Wrocławiem zaświeciło słońce. Za nowego dużego Fiata żądano dziś 1 400 000, zaś za tego z 1971 roku zaledwie 160. Nowego Malucha ceniono na 800 000, zaś za najtańszy 75 roku żądano 250. W stolicy jednak droższe. Nowy Maluch kosztował 860 000 złotych. Był również nowy duży Fiat za 1,5 miliona złotych. Za rocznego Wartburga żądano także 1,5 miliona. Natomiast najstarszym samochodem na warszawskiej giełdzie było Renault Gordini z 1959 roku. A najtańszym autem była Syrenka z 1977 roku za 60 000 złotych. A jakie auta były najtańsze we Wrocławiu? Najtańsze były oczywiście Syrenki, zwłaszcza te z rocznika 73-74, za które należało zapłacić 75-85 tysięcy złotych. A to ciekawostka, Maluch Cabriolet z 83 roku za 495 000. Nie wiem jak w Warszawie, ale wrocławską giełdę wygrały dziś Mercedesy. Ten najstarszy z 1956 roku za 430 000 i ten najnowszy z 86 roku, za którego właściciel żądał jedyne 12 milionów złotych. Najdroższym samochodem w Warszawie było tegoroczne Volvo, które podobno sprzedano za 25 milionów złotych. Pstryk znowu. Czasami będę wrzucał wam, jak będę miał czas, gdzieś tam wynajdę coś fajnego, to będę wrzucał takie materiały. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy wam się to podoba, czy się wam nie podoba, czy tam, nie wiem, czy wam się nie podoba, to może nie piszcie, lepiej się zatrzymać to w sobie gdzieś tam, albo wykrzyczeć, powiedzieć co za ten i zmienić kanał, niż tutaj się wyżywać i robić mi przykrość. To jest to. Zobaczmy teraz jeszcze szybko. O, Lucjan. Zobaczmy szybko, bo dzisiaj tutaj ostatnio, od jakiegoś czasu mam sarenki. Mam sarnę i koziołka tutaj, więc zobaczcie jak to wyglądało. O, jest. Patrzcie co ja mam tutaj za płotem. Sarenki sobie zrobiły tutaj zagajnik swój. Ale numer. Idę im dać kilka marchewek. No, wrzuciłem im tam. Ciekawy jestem, czy zjedzą. No tutaj z okna je rano obserwujemy z dzieciakami. I tak śmiesznie tutaj, jak na wiosce, jak w lesie teraz prawie. Muszę trochę choinek tu zasadzić. O. Słuchajcie, zasiał się przypadkowo w sierpniu z nasionka. Już wam pokazywałem tego arbuza, ale dzisiaj przyszedł czas, trzeba go oderwać i zobaczymy co to będzie. Pierwszy raz mi się udało wyhodować. Zaraz zobaczycie. O! Taki arbuz na polskiej ziemi wyrósł. Jak już jesteśmy w ogródku, to słuchajcie, w tym roku też pierwszy raz sobie zasadziłem ziemniaki, bo miałem jakieś takie przerośnięte i tu mam kawałek taki, to była wcześniej piaskownica, była ziemia. Zasadziłem ziemniaki i powiem wam, że lepiej mi to wyszło, ta hodowla ziemniaków, niż pomidorów, bo pomidorów było tylko trochę, bo reszta się jakoś ta choroba pomidorowa je dorwała, a ziemniaków było całkiem sporo. Słuchajcie, jesteśmy u nas w zasadzie w kuchni. Pokażę wam teraz. Kamila, pomożesz mi tutaj? To jest historyczny moment. Otwarcie, słuchajcie, arbuza. Okaże się, czy coś tam się nadaje w ogóle. Zobaczymy. Jestem sam ciekaw. Fajnie puka, bo zawsze się sprawdza arbuza, nie? Czy jest taki głuchy ten, o, jest fajny głuchy. Janek już się szykuje na tego arbuza. Janek, będziesz jadł arbuza? Patrz, pęka. Jak się okaże, to trzeba nasionka pochować, bo to jakaś może dobra odmiana. Nie jest jakiś może mega czerwony. No, ale w sklepie czasami też takie są. Ale wielki jest. Kroimy go. Kroimy. Zobaczymy. Kamila, przetestujesz? No, jak ktoś ma paść, to niech będzie, że ja. Trzymaj. Może jest jakiś radioaktywny. Trzymaj, badamy. Ja też zobaczę.
Nie, no dobre. Jak ktoś by chciał nasiona i wyhodować arbuza, bo kiedyś teściowa próbowała, nie? Ale Jak nie... ma wyhodowany, to spoko, ale jeszcze mało słodkich w sumie. Za późno. Trzeba wcześniej sadzić. Sadźcie arbuzy wcześniej. Hodowca arbuzów tego jeszcze nie było. No i widzieliście i sarenkę, i widzieliście arbuza, którego wyhodowałem także fajny ten arbuz. Zostawiłem troszeczkę ziarenek, może na przyszły rok, może to jakaś odmiana taka właśnie polskolubna, bo wiem, że kiedyś teściowa próbowała wyhodować, to wyszedł jakiś taki mały, coś się nie ten, a ten jakby był wcześniej, myślę, że wysadzony do ziemi, gdzieś, nie wiem, maj, czerwiec, to w ogóle już byłby wielki arbuz. I ten... No i słuchajcie, żegnam się dzisiaj z wami. Dziękuję, że tutaj jesteście. Mam nadzieję, że coś sobie wynieśliście z tego wszystkiego. Nie bójcie się też dalej do mnie pisać, bo dlatego podaję zawsze tutaj w opisie na dole sobie filmu, można rozwinąć. Tam jest e-mail do mnie, jest mój Facebook. Na Facebooku też można pisać śmiało, tylko że mówię, no czasami te wiadomości ja je odczytam, no i zapominam. A jak mam na mailu, to na pewno pracując, jak jestem sobie przy biurku, każdego maila sprawdzam. Jeżeli nie zdążę go sobie załatwić, że tak powiem, czyli wam albo odpisać, albo coś tam zrobić, to sobie go zaznaczam, że jest nieodczytany i czeka na czas, kiedy będę mógł usiąść i na pewno się tym zajmę. A wiadomo, czy tam SMS, czy cokolwiek, to wszystko ginie i później możecie mieć do mnie pretensje, że na przykład wam nie odpisuję, albo że zapomniałem, ale uwierzcie mi, że mam tyle wiadomości, tyle tutaj rzeczy, żeby mi się czerep nie zagotował. A pamiętajcie, że od prawie 4 lat, będzie chyba w marcu czy w kwietniu, będę miał 4 lata, jak nie spożywam alkoholu, to już nie mam takiego resetu, mam jakieś inne narzędzia, którymi sobie radzę i tutaj daję radę i całe szczęście, że jakoś jestem, powiedzmy, odporny też czasami na ten hejt. Gdzieś tam się od czasu do czasu ktoś tam coś napisze niefajnego, bo właśnie myśli swoimi kategoriami, a tutaj warto czasami się sobie pomyśleć, że no ta druga osoba, której coś tam, to może ma inaczej, może coś tam się jej stało, może coś tam ma... No inaczej po prostu jej życie wygląda, nie? Ja też nie mam czasu, żeby poświęcać 100% się na YouTube'a i tak robię co mogę. No ale tyle. Dobra, Boże, jaki dzisiaj ten odcinek gadany. Nagadałem się strasznie. Pamiętajcie, słuchajcie, o komentarzach, o subskrypcji, o łapach wbijanych w górę oczywiście. No i tyle. Widzimy się pewnie jutro. Jutro live będzie. Jutro live. Coś znowu, jakieś wyprzedaże może zrobimy z Kamilą. Jutro tylko tak. Zrobimy trochę ciuchów. Trochę jakieś zestawy może tablic rejestracyjnych. Może jakieś zestawy gadżetów. Bo ostatnio te zapalniczki wam się podobały. Ale może porobię taki zestaw, żeby na przykład, nie wiem, ileś tam rzeczy i to będzie kosztowało, nie wiem, 5 dyszek albo 100 i takie różne jakieś mieszane zestawy postaram się wam przygotować, żeby to troszeczkę ożywić, żeby nie było czasami tylko cały czas ciuchów. Jakoś to tak sobie pomyślę. I jutro 20:30 pewnie się widzimy. Także trzymajcie się. Do zobaczyska. Hej. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Przeczytasz katalog, poślesz zamówienie. Pocztą dostaniesz towar. Od butów po akordeon, od skarpet po robota kuchennego. Bez kolejek, wędrówek po sklepach i wymiany poglądów z obsługą. Forma sprzedaży bardzo rozpowszechniona na świecie. Dom sprzedaży wysyłkowej w Łodzi działa już od 10...